Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witajcie w niecodziennym materiale, gdzie wam pomogę, jak zebrać to znaczy zbierać punkty z Mixera. Jak wiecie, jest teraz sporo akcji na platformie Mixera, gdzie poprzez oglądanie streama na mixer.com Paladins Game możecie zbierać punkty. Pewnie część z was wiele o tym słyszało, ale pewnie też część osób, która do tej pory nie wie, jak to zrobić, dlatego przychodzę z pomocą, żeby wam pomóc. Sami widzicie, jeżeli chcecie to zbierać, tak wszystko jest podane, trzeba oglądać na mixer.com Paladins Game. Wystarczy tylko wejść na Mixera, zarejestrować się w sumie, bo może ktoś z was nie ma konta, a jeżeli ma, to już za chwilkę wam pomogę, co trzeba będzie zrobić. No dobrze, jedyne co muszę tylko dla was zrobić, to po prostu zmienić scenkę, tylko już momencik, proszę bardzo. I już wam wyjaśnię, co trzeba zrobić. Po pierwsze trzeba wejść na paladins.com, nie na Mixera, bo wiecie, bo to też jest bardzo ważne, żeby też to miało jakieś powiązanie, ale żeby nie było, ja wam tu jeszcze pokażę na zasadzie właśnie Mixera. To jest właśnie nasza platforma Mixer, mamy konto, oglądamy streamek, sami widzicie, że jest nawet aż 7000 osób, no kto by nie chciał na przykład właśnie za oglądanie za friko, no, tylko trzeba się poświęcić troszeczkę czasu. Ale żeby stworzyć konto, najpierw zrobimy jedną rzecz. Najpierw się wylogujemy. I teraz widzicie, jesteśmy na tym momencie, kiedy musimy się zalogować. No okej, no to musimy się zalogować. Musicie użyć za pomocą Microsoftu konta. Możecie się potem zalogować. I jak zobaczycie, mamy e-maila. Ja mogę sobie oczywiście wpisać, bo akurat e-mail to jest u mnie w większości rzeczy już wam podane na streamach czy materiałach. No i potem trzeba wpisać hasło, ale to już za chwileczkę. Ok, po oczywiście tutaj, bo musiałem jeszcze zrobić małą kontrolę i po zalogowaniu się przechodzi wam bezpośrednio już do Mixera. Ale to jeszcze oczywiście nie wszystko, bo wiadomo, kolejność też jest bardzo ważna rzecz. Kiedy już zarejestrujecie się na Mixera, musicie zalogować się na Paladins.com, bo to musimy powiązać konto Paladins z właśnie Mixerem. Pamiętajcie, że tutaj jest taka różnica, że jeżeli logujecie się za pośrednictwem różnych e-maili, no to będzie troszeczkę u was zabawy. Dlatego ja na przykład używam jednego konkretnego e-maila do praktycznie wszystkiego, co jest mi potrzebne. Więc wchodzimy na ustawienie konta, nie w żadne jakieś inne zakładki i jak widzicie, wystarczy się zalogować. Jeżeli ktoś z was na przykład nie grał jeszcze nigdy w Paladins, no to wystarczy stworzyć konto, tam macie create a free account i tworzycie konto, potem pobieracie Paladins poprzez Steam. Pamiętajcie, żeby sobie później powiązać, ale jeszcze do tego przejdziemy. Ok, no to robimy na zasadzie wpisania e-maila i hasła. Ok, przeszliśmy teraz do momentu już po zalogowaniu. Nie ma żadnych innych tego typu rzeczy, więc od razu spokojnie. Nie ma nic tutaj konkretnego jeszcze wam, co się tam pojawia. No i teraz przechodzimy do Linked Accounts. Linked Accounts to są właśnie połączenia konta wasze z różnych platform. Tak jak widzicie, Mixera, Twitcha, Steama, PlayStation, Xbox, Facebooka i Google. My oczywiście skupiamy się na Mixerze, nie na jakichś innych platformach, ale jeżeli na przykład ktoś z was już ma inne platformy, tak jak Xbox, PlayStation, to jest podobna ta sama zasada. Tylko wystarczy stworzyć konto na PlayStation, Xboxie, na Twitchu tak samo i sobie połączyć konto. To jest podobna zasada, tylko po prostu trzeba pamiętać swoje loginy. Ale żeby było łatwiej, żeby każdy wiedział, jak to zrobić, zrobię specjalnie, że odłączę konto Mixera z Hire Studio i Link Account. I teraz zobaczcie sami, co się dzieje. Teraz mną się ładuje do Mixera i tyle. To już jest wszystko.
In-game rewards Smite and Paladins. Tutaj macie powiązane i z Paladins, i z Smite'a, bo konto jest te same. No i dzięki temu, kiedy powiązaliśmy konto, połączyliśmy konto Mixera z Paladins, możemy już zacząć oglądać i się cieszyć zbieraniem punktów. Oczywiście tutaj, jak wiecie, to jest system. To jest system, gdzie jeszcze niedawno było testowane, teraz jest oficjalnie, już dawno to ruszyło, ale wiadomo, to jest program, który nie może być, wiecie, idealny, bo może się okaże, że w którymś momencie podczas oglądania wam jakieś punkty jakieś tam nie naliczyły. Z tego, co już się zorientowałem, część ludzi mówi, że godzinę oglądania to są 5 punktów. Nie jestem do końca pewny, jak jest to naliczane, ale wystarczy, że już macie odpalone i to jest taki świetny pro tip. Nie musicie cały czas non-stop oglądać streamu, chociaż wiecie, to zależy. Możecie sobie oglądać, grać z różnymi streamerami, możecie się poznawać, spędzić jakoś czas, ale też możecie zrobić tak, że odpalacie streama, pyk, odpalacie wam giereczkę, ja jeszcze sprawdzę te kontrolnie i sobie możecie na przykład grać, tylko od razu oczywiście was informuję, jeżeli macie odpaloną grę, znaczy naliczają wam punkty, ale dopiero pokaże wam się komunikat tutaj, tu wam się pokazuje, właśnie tak jak teraz na przykład zalogowałem się i zdobyłem 22 punkty w przeciągu jakiegoś tam czasu i jeszcze dostałem nawet powiadomienie, że zdobyłem właśnie skin do Kana i dopiero przy ponownym odpaleniu Paladinsów, oczywiście na Steam, nie ma już od dawna niesteamowej wersji Paladinsów, z czego ja musiałem akurat już to też odpalić w ten sposób i po ponownym uruchomieniu gry Paladins przez Steam ponownie powinno wam się pojawić komunikat, ile zebraliście punktów podczas oglądania. I to jest najważniejsze, bo podczas grania i oglądania dalej wam się nalicza, tylko po prostu komunikat z nową ilością zebranych punktów pojawi wam się po restarcie giereczki. No i w sumie tyle, co mógłbym wam pomóc, bo to jest chyba najprostsze, jaki mogę wam wytłumaczyć z połączeniem Mixera Paladins, oglądania Paladins Game, zbierając punkty. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, dajcie znać, tylko tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżeli macie trzy nawet e-maile i potem macie problemy z właśnie takiego typu rzeczy, jak wam się nie nalicza, albo macie jakieś problemy z gierką, to słuchajcie, jeszcze jedną wam rzecz doradzę, bo czasami bywa i tak. Pamiętajcie, że wystarczy wejść w właściwości. To jest w sumie standardowa rzecz, jaką ja wam mówię podczas streamów, że zawsze sobie lepiej zrobić spójność plików. Wchodzicie na pliki lokalne i sprawdzić spójność plików. Kiedy naciśniecie, tam trzeba tylko zaakceptować i jazda. A jak na przykład mam polską wersję językową, no to wchodzicie na język polski, dziękuję, do widzenia. Może część z was też pewnie zada to pytania, jak to jest możliwe. No i co, ludziska, mam nadzieję, że materiał taki pomocny wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce. Ja jeszcze muszę dograć drugą część materiału związane z Hanem, bo dostałem komunikat, a trzeba też go dograć. Tak mówię, łapka, komentarzyk, pamiętajcie o pytaniach, jeżeli już jak coś, może jeszcze akurat coś pomogę i do następnego. Trzymajcie się mocno, na razie i cześć!